Przestań tracić pieniądze na drogie odkurzacze bezprzewodowe. Przecież wszyscy wiemy, że kupując flagowe modele od tych największych producentów, słono przepłacasz. Ogromna część kwoty, którą wydajesz, to tak naprawdę podatek od luksusu i opłata za samo logo na obudowie. A czy ktoś to zobaczy? Wątpię. Dlatego mam do Ciebie super ważne pytanie. Czy nie wolałbyś wydać ułamka tej kwoty na sprzęt, który oferuje to samo, a nierzadko nawet więcej? W końcu na tym kanale skupiamy się na mądrych, konsumenckich rozważaniach i interesuje nas wyłącznie przemyślany zakup. Sam kilka lat temu, i to po dość długim researchu, kupiłem odkurzacz Dreamy V11. Płacąc wtedy ułamek ceny za topowego Dysona, był to absolutnie świetny wybór na tamten czas, ale dzisiaj to już bym tego nie zrobił ponownie. Już tłumaczę dlaczego. Powód jest prosty. Technologia ciągle pędzi do przodu. Tak, nawet w przypadku czegoś takiego jak odkurzacze bezprzewodowe. Obecnie stosuje się wydajniejsze, cichsze i bardziej energooszczędne silniki, a lepiej zaprojektowane łopatki pozwalają na wyższą siłę ssania przy mniej irytującym dźwięku. Optymalizacja procesów i kosztów też poczyniła ogromny skok do przodu. Dodajmy do tego jeszcze lepsze baterie i nagle zakup tego, co kilka lat temu było totalnym hitem, dzisiaj okazuje się mocno niedoinformowaną pomyłką. Mój Dreamy w dniu zakupu kosztował mnie niemal trzykrotnie więcej niż ten nowy Wacker X15 Pro, któremu się dzisiaj przyjrzymy bliżej. Tyle tańszy, a oferuje większą moc ssania w trybie Eco niż Dreamy w irytująco wyjącym trybie Turbo. To, że popularne firmy każą sobie płacić krocie za nowości, nie oznacza, że ty masz przepłacać. Producenci żerują właśnie na tym, że klient jest niedoinformowany. Czas z tym skończyć. Ale pewnie zastanawiasz się, co sprzęt AGD robi na kanale o komputerach. No cóż, kurz to w końcu bezszelestny zabójca elektroniki. Zatyka radiatory, przylepia się do łopatek wentylatorów i podnosi temperaturę komponentów. Do tego trzeba czasem posprzątać miejsce, w którym siedzimy, prawda? A ja do tego od lat używam właśnie odkurzacza bezprzewodowego. Taki sprzęt z pewnością przyda się Wam do szybkiego ogarnięcia stanowiska wokół komputera, ale ten materiał to przede wszystkim twarda wiedza konsumencka. Dzięki tym testom, które tutaj dzisiaj pokażę, łatwiej i mądrzej doradzicie swoim mamom, dziewczynom, partnerkom czy żonom w kwestii zakupu domowego sprzętu, oszczędzając jednocześnie kilka grubych stówek, a może nawet ponad 1000 zł. W końcu ten zaoszczędzony kapitał znacznie lepiej wydać na coś bardziej pożytecznego, na przykład dołożyć do nowej karty graficznej albo wydać tysiaka na gry na Steamie. Firma Wacker wprawdzie podesłała mi ten sprzęt do przetestowania, ale umowa jest prosta. Pełna swoboda kreatywna i moje własne testy. Zestawienie go naprzeciwko mojemu sporo droższemu, prywatnemu Dreamy jest więc idealnym planem. Zobaczmy więc, na co stać te obydwa urządzenia. Z tej strony Paweł, a to oglądasz kanał Techmania KD. Zapraszam. Zerknijmy szybko, co znalazło się w kartonie. Na samej górze wita nas poradnik złożenia wszystkiego w całość, instrukcja czyszczenia i zamocowania uchwytu ściennego. Tuż pod tym odnajdziemy woreczek zawierający pełną dokumentację, drugi zapasowy filtr HEPA oraz małą szczoteczkę zakończoną haczykiem do rozcinania włosów. To duże to główna elektroszczotka, ją jeszcze dokładnie później omówimy. W pudełku znajdziemy też końcówkę 2 w 1 i wieszak ścienny w komplecie z zasilaczem. Pod spodem znajduje się rozsuwana rura oraz serce zestawu, czyli jednostka główna. Jeszcze niżej mamy baterię oraz drugą ssawkę szczelinową. Na pierwszy rzut oka sprzęt robi naprawdę pozytywne wrażenie, ale jako świadomy konsument musisz wiedzieć, że urządzenie wcale nie jest lekkie i gdy stoi, zwłaszcza z wyciągniętą rurą, to ma wysoko osadzony środek ciężkości. Sama jednostka główna z baterią waży 1640 gramów. Możemy zostawić odkurzacz zaparkowany gdzieś w rogu i sam tak robię, jak najbardziej, ale bądźmy realistami. Wystarczy, że zahaczy go kot albo dziecko, a całość może rąbnąć o podłogę. Dlatego jeśli w domu masz aktywne i ciekawskie dzieci lub zwierzęta, to wieszak ścienny warto zamontować od razu. Jest to nieskomplikowany, ale zaprojektowany z głową kawałek plastiku. Pod niego podepniemy dedykowane akcesoria oraz odwiesimy cały odkurzacz z rurą. Czas wystawić Wackera na próbę przeciwko mojemu prywatnemu, dużo droższemu odkurzaczowi renomowanej marki. Zobaczmy, ile tak naprawdę są warte. Zamiast rozbijać ten test na kilka osobnych przejazdów z ryżem, płatkami czy mąką, postanowiłem zasymulować coś znacznie bliższego temu, co realnie ląduje na naszych podłogach, czyli brud o różnej wielkości i wadze. Do każdego testu rozsypię 50 gramów wielofrakcyjnej mieszanki. Mamy w niej ciężkie ziarna orkiszu, średniej wielkości kawałki suszonych buraków oraz bardzo lekkie, ale malutkie wręcz sproszkowane zioła.
Taki zróżnicowany miks to najlepszy sprawdzian jednocześnie dla elektroszczotki, jak i siły ssania. Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że najłatwiejsza powierzchnia do sprzątania w domu to panele lub, jak tutaj, gładkie płytki. Rozsypuję na nich po 50 ml wspomnianej mieszanki. Nie sposób odwzorować dokładnie takiego samego ułożenia ziaren, ale liczy się objętość, a ta po obu stronach jest identyczna. Włączam odkurzacze na pierwszy poziom mocy i w miarę możliwości powoli przesuwam je do przodu. Droższy Dreamy, znajdujący się tu po lewej, rozsypuje i strzela kilkoma ziarnami po pomieszczeniu. Waker na przejechanej powierzchni nie zostawił nawet jednego ziarenka, podczas gdy Dreamy umknęło sporo drobniejszych zanieczyszczeń nawet na tak płaskiej powierzchni, a w zagłębieniu fugi zostały też większe, cięższe obiekty. Robię więc ruch powrotny i już mogłoby się wydawać, że zawodnik po lewej zrehabilitował się za drugim przejazdem, lecz nic bardziej mylnego. Po podniesieniu elektroszczotki widać, że większość zanieczyszczeń została tylko przesunięta i nawet to, co zostało niby wciągnięte, tak naprawdę po uniesieniu zaczyna wypadać i rozsypywać się po całym pomieszczeniu. Jakby tego było mało, nawet po wyłączeniu droższego konkurenta ciągle rozsypują się z niego zanieczyszczenia. Takiego obrotu naprawdę absolutnie się nie spodziewałem. Możemy zobaczyć, że w pojemniku Dreamy praktycznie nie ma nic. Wszystko to, co zostało wciągnięte, nie było w stanie nawet powędrować do samej góry rury. Przez to teraz mam wszystkie ziarenka nie tylko na testowanych płytkach, ale również na wykładzinie w sypialni. Gdy chwycimy testowanego i przecież o tyle tańszego Wakera, zobaczymy, że jego pojemnik pochłonął i bezpiecznie przechowuje nie tylko wszystkie zanieczyszczenia, ale nawet jakiś kurz, którego wcześniej nie widziałem na tychże płytkach. Trudno mi samemu to uwierzyć, ale tak, Dreamy jest praktycznie pusty. Może i nie powinienem, ale włączam go i daję mu kolejną szansę. Ten na wykładzinie tylko rozsypuje ziarenka, a na płytkach w sumie tylko przesuwa je z miejsca w miejsce. Nic dziwnego, że część osób ma tak fatalne zdanie o odkurzaczach bezprzewodowych i, jak widzicie, sprzęt tak renomowanej marki jak Dreamy w trybie Eco w sumie do niczego się nie nadaje. Wałek się kręci, owszem, ale co z tego, jeśli ssanie jest zbyt małe? Ten wałek to też dość słaby projekt. Zobaczcie sami. Ziarenka powchodziły w szpary i wypadają wszędzie, aby tylko dorobić nam pracy. Totalna porażka. Sięgam więc po Wakera. Jak widzicie, jest to najniższy, zielony tryb Eco i spróbujemy nim posprzątać po tym droższym koledze. I co się dzieje? Ten wciąga jak marzenie i tylko słychać, jak zasane setki twardych ziaren wędrują w górę rury i trafiają do zbiornika. Przelatuje nim też po wykładzinie i co? Elegancko. Z faktycznie przejechanych powierzchni znika wszystko i jak widzicie, dalej jest to przecież tryb ten zielony, najsłabszy. W jego pojemniku znalazło się nie tylko 50 ml tego, co sam miał wciągnąć, ale również większa część tego, czego droższy kolega wciągnąć wcale nie dał rady. Zaglądając głębiej do pojemnika widać, że mamy tu nie tylko mieszankę, którą rozsypaliśmy, ale też sporo kurzu i sierści psa, która pewnie znajdowała się też na wykładzinie. Przyznać muszę, że aż strasznie mi głupio za ten odkurzacz Dreamy. Tak brutalnej porażki nikt chyba nie oczekiwał, ale spróbujmy jeszcze trybu turbo i sprawdźmy, jak sobie poradzi z rozsypaną mieszanką. No i proszę, jest to wiele lepiej. Niestety ten tryb ciągnie mocno tylko przez pierwsze 3 minuty, a po 9 minutach totalnie wysiada, więc nie jest to wcale żadne dobre rozwiązanie, ale o trybach najmocniejszych porozmawiamy sobie trochę później. W każdym razie to najwyższe ustawienie wcale nie naprawia źle zaprojektowanego wałka. Całkiem sporo ziaren powbijało się pod niego i po przemieszczeniu odkurzacza wypadają wszędzie na podłogę. Teraz sprawdźmy, jak oba urządzenia radzą sobie na mocno chropowatych płytkach. W związku z tym, że fugi tutaj są dość głębokie i sporo jest nierówności, to zastosujemy tutaj tryb standardowy. W ogóle znosząc Dreamy na dół domu, do kuchni, w której wykonujemy teraz drugi test, zauważyłem, że z niego wciąż wypadają poszczególne ziarenka na podłogę. Myślałem, że już wszystko będzie ok, bo co miało wypaść, to zostało wciągnięte przez tryb turbo. Najwyraźniej wcale nie. No ale okej, rozsypuję w takim razie po 50 ml mieszanki i zobaczmy, jak obydwa odkurzacze sprawują się na drugiej mocy wciągania. Na pewno gołym okiem widać, że wałek Dreamy znowu bez ostrzeżenia strzela pojedynczymi ziarnami po kuchni. Unosząc szczotki nie mamy już żadnych złudzeń co do tego, że flagowy produkt renomowanej, przecież naprawdę drogiej marki rozczarowuje niejednego konsumenta. A tani sprzęt zrobił to, do czego został zaprojektowany. Może część z Was napisze w komentarzach, że jestem człowiekiem drugiej szansy, ale właśnie taką daję modelowi V11. I co? Wciągnął wszystko? A gdzie tam? Przesunął znowu ziarenka, ale teraz w drugą stronę. Takie sprzątanie zaczyna się robić strasznie męczące.
Co prawda, jeżdżąc w teł i we wteł, w końcu uda się z podłogi oderwać większość zanieczyszczeń, ale cholerka, przecież sami zobaczcie jak jest. Wacker i tak musi poprawiać po droższym koledze i robi to nie tylko szybko, ale z tak zwanym przysłowiowym palcem w nosie. Panuje powszechne przekonanie, że odkurzacze bezprzewodowe są ok na twarde powierzchnie, ale do wykładzin czy dywanów się totalnie nie nadają. Sprawdźmy i to. Tak samo jak wcześniej, rozsypuję po 50 ml zanieczyszczeń na każdą stronę, tryb standard i jedziemy. Wacker poradził sobie z zadaniem na medal. Dreamy, wypadł znowu źle, choć wcale nie aż tak tragicznie. Widzieliśmy wcześniej, że taki wałek jest fatalny na twarde powierzchnie, ale na dywanie sprawdza się, jak widać, sporo lepiej. Teraz wyłączam obydwa i potrząsam nimi, sprawdzając, czy znowu coś wypadnie. Wacker wszystko pochłonął i zabezpieczył w swoim zbiorniku, ale Dreamy znowu rozsypuje co cięższe elementy po podłodze. Pomoc tańszego, nowszego produktu okazuje się więc tutaj bardzo pożądana. X15 Pro błyskawicznie wciągnął to, co ulało się z V11. Ale wiecie co? Nie ma nawet sensu iść na stację ładowania z tym Dreamy, bo znowu narozsypuje wszędzie ziarenka, co na tym etapie przypomina już walkę z wiatrakami. Nie ma co robić im syfu w całym domu. Opróżniam więc całą zawartość tego pojemnika wprost na wykładzinę. Jak widać, coś on tam wciągnął, bo jest tu też dość sporo kurzu i drobnicy, ale co tam, Wacker powinien sobie z tym poradzić. Włączam, przelatuję i już niemal wszystko zostało wchłonięte, a najbardziej zabawne w tym wszystkim jest to, że po włączeniu ten oczywiście startuje w trybie Eco, więc jak widać, ten najbardziej oszczędny tryb nawet na wykładzinach radzi sobie absolutnie wyśmienicie, co jest w mojej opinii totalnym knockoutem dla droższego flagowego produktu. Testy syntetyczne to jedno, a codzienna praktyka to oczywiście drugie. Poznajcie Phoebe. To 8-letni mops generujący sierść w autentycznie przemysłowych ilościach przez cały okrągły rok. Kolor płytek i wykładzin maskuje te włosy, ale wystarczy odrobinę odkurzyć, by w tym wielkim pojemniku zobaczyć, że po zaledwie kilku dniach z zebranej sierści można by było ulepić drugiego psa. Nawet mając w domu klasyczny odkurzacz, na co dzień znacznie wygodniej sięgnąć po zwinny sprzęt bezprzewodowy. Wałek ma tu konstrukcję w kształcie litery V, co zapobiega plątaniu się włosów i jak widzicie, jest to 1000-kroć lepsze rozwiązanie niż to, co zastosowało Dreamy. Do tego przegub 180 stopni ułatwia manewrowanie pod meblami i pozwala na szybkie zakręty. Zauważyłem też jeden przemyślany detal – gumowy zderzak na froncie. Zwykłe szczotki uderzając o listwy i meble po prostu je obijają, a tu mamy świetną amortyzację. Jak na sprzęt budżetowy to rzadkość. Na froncie Wacker posiada 6 zielonych diod LED. Coś, czego mój droższy Dreamy nie ma. Początkowo uważałem to za zbędny bajer, ale w praktyce światło rzucane płasko po podłodze bezlitośnie obnaża każdy kurz i włos. Zobaczcie sami różnicę światłem z góry i po jego zgaszeniu. Sam często odkurzam teraz w półmroku, bo po prostu widać więcej. Lecz zanim przejdziemy do baterii, mała dygresja. Odkurzacz bezprzewodowy to genialne narzędzie do pozbycia się kurzu z mebli czy komputera. Ścieranie szmatką tylko wzbija go w powietrze, za to wciągnięcie go odkurzaczem z filtrem HEPA łapie mikrodrobiny i trwale zamyka je w zbiorniku. Końcówką 2 w 1 łatwo oczyścić z zewnątrz filtr obudowy. Brakuje tu co prawda elastycznego węża do manewrowania wewnątrz PC, ale można go tanio dokupić. Link zostawię dla Was w opisie. Uważajcie tylko na ładunki elektrostatyczne i blokujcie wentylatory przed ciągiem odkurzacza. Po głębszy poradnik czyszczenia kart graficznych i komputerów odsyłam do dedykowanego materiału. Przejdźmy teraz do tematu, w którym producenci najczęściej koloryzują rzeczywistość, chwaląc się absolutnie imponującymi czasami pracy. Problem polega na tym, że zwykle testy takiego sprzętu wykonuje się w najsłabszym trybie i z podpiętą małą sawką szczelinową, która w ogóle nie pobiera dodatkowej energii. Zrobiłem więc własne pomiary, sprawdzając różne scenariusze obciążenia. Zacznijmy więc od najłatwiejszego scenariusza, czyli końcówki 2 w 1. W trybie Eco moja testowana sztuka pracowała przez równe 37 minut. Dla perspektywy, flagowy Dreamy w trybie Turbo, który siłą ssania odpowiada trybowi Eco Wackerze, działa z najwyższą mocą jedynie przez pierwsze 3 minuty, a po około 8-9 minutach całkowicie się wyłącza z przegrzania i nieważne, że zostało jeszcze trochę baterii, po prostu elektronika odcina zasilanie do czasu ostygnięcia i w tym modelu to po prostu standard. Zestawcie te fakty ze sobą. Flagowiec działa ułamek czasu i do tego się przegrzewa, a budżetowy Wacker z tym samym ciągiem pracuje stabilnie przez 37 minut. I wcale nie jest tak, że sprzęt robi się przy tym gorący.
Silnik w tym modelu po prostu został zaprojektowany lepiej, a całe ciepło skutecznie wydmuchiwane jest wraz z filtrowanym powietrzem. Coś takiego nie pozostawia suchej nitki na markowym produkcie. No ale idziemy o oczko dalej. Podpięcie elektroszczotki zwiększa pobór energii. Mimo to czas działania skraca się zaledwie o 3 minuty, co daje nam 34 minuty ciągłej pracy na eko, oczywiście z tą elektroszczotką. To spokojnie wystarcza na 3-krotne odkurzenie mojego 40-metrowego dołu domu z płytkami. Aczkolwiek kiedy wjeżdżamy na wykładziny i schody nimi pokryte, to opór rośnie, więc warto tutaj podbić moc. W trybie normalnym z elektroszczotką czas pracy wynosi już 23 minuty. Jak dla mnie jest to w zupełności wystarczające na oblecenie około 40 m2 wykładzin. Z kolei tryb Max, wynoszący w tym modelu 65 000 paskali, to już ekstremalne obciążenie, przy którym rozładowanie baterii następuje po 16 minutach. I tu znowu uderzamy we flagowca, który padł po 8-9 minutach i nie nadaje się do użytku przez przegrzanie. W Wakerze nie jest to problemem. Pełne naładowanie zajmuje tu około 5,5 godziny. Brak technologii szybkiego ładowania brzmi jak minus, ale z analitycznego punktu widzenia to tak naprawdę jest zaleta. Odkurzacz i tak ląduje w stacji przecież na kolejne dni. Wolniejsze ładowanie to też niższa temperatura ogniw, co wprost zapobiega ich szybkiej degradacji. Jeśli jednak potrzebujecie pracować dłużej, Waker oferuje gigantyczną przewagę. Baterię wymienną niczym magazynek. 2 sekundy roboty i można odkurzać dalej na zapasowym akumulatorze, który możecie ładować niezależnie, bo posiada on własne gniazdo i swój wskaźnik LED. Mój Dreamy takiej możliwości po prostu nie ma. A skoro omówiliśmy już baterię, musimy przejść do mniej eleganckiej wizualnie kwestii, czyli zebranego brudu. Pojemnik jest ogromny i jego pojemność całkowita wynosi 1,8 litra. Oczywiście z powodów praw fizyki i prawidłowego działania cyklonu linia Max znajduje się mniej więcej w połowie, ale i tak spokojnie wystarcza to na posprzątanie nawet dużych metraży bez ciągłego biegania do kosza. Mój Dreamy mieścił na papierze zaledwie 500 ml, a realnie to jakieś 250, co daje nam pojemnik ponad 3 razy mniejszy. Gdy już posprzątane, trzeba pozbyć się tego, co zebraliśmy. Mechanizm jest banalnie prosty. Wystarczy pociągnąć za spust, a wieczko zwalnia blokadę i z pojemnika wylatują nieczystości. Pozwala to na opróżnianie zbiornika bez jakiegokolwiek kontaktu rąk z brudem. Oczywiście, zgodnie z prawami fizyki, delikatna sieść i ten najlżejszy kurz mogą wciąż pozostać przyklejone do separatora wewnątrz, co jest jak najbardziej naturalnym zjawiskiem. Nie trzeba się tym zupełnie przejmować, bo filtrację domyka tu solidny filtr HEPA. Co prawda nie mam problemu z układem oddechowym, ani nie jestem astmatykiem, więc nie mogę na własnej skórze zweryfikować medycznej skuteczności tego systemu, ale z punktu widzenia fizyki proces wydaje się być bardzo efektywny. Testy udowodniły, że segment tego sprzętu poczynił ogromny krok naprzód. Dzisiaj zakup starego flagowca to po prostu totalne nieporozumienie. Jasne, Waker używa tutaj tańszych plastików, nie ma ekranu o wysokiej rozdzielczości, a bateria pokazuje nie co 1, a co 5%. Jednak wszystkie cięcia kosztów zostały poczynione tam, gdzie faktycznie warto było to zrobić. Najważniejsze jest to, że Waker X15 Pro nie przegrzewa się jak wiele innych modeli konkurencji, oferuje wymienną baterię i genialny ciąg. To absolutny sztos za absolutnie minimalne pieniądze. Link do aktualnej ceny jak zawsze znajdziecie w opisie. Przestańcie przepłacać za wielkie marki i po prostu nie dajcie się robić w balona.